kwestię zużycia energii do samego ogrzewania. No, ile? Nie, to jest w granicach od 400 do 1000 W na ogrzewanie całego. Czyli tak, stojąc tutaj po drugiej stronie kamery, mając Ciebie przed kamerą... Czy to jest najsłabszy punkt? No to jest punkt technologicznie zastosowany. Pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć w sensie takim, że zastosowana technologia jest dobra. I na poziomie tej konstrukcji no nie pokazuje żadnych błędów wykonania tego budynku względem przenikalności, jakichś popełnionych błędów. Bo właściwie to jest tak, że z tą kamerą wczoraj poświęciłeś sobie chwilę, żeby na spokojnie, już nie targając wszystkich dookoła, ani żony, ani dziecka. Cześć! Cześć! Witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i propagowaniem wszystkich tych rozwiązań, które pozwoliłyby Wam żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? Oczywiście w teorii zawsze wszystko jest możliwe, w praktyce różnie to bywa. Dzisiaj, już tutaj zerkam sobie z lewej strony, gościmy Artura. I dzięki temu, że miałem ogromny zaszczyt, okazję oglądać jego instalacje, rozmawiać z nim wcześniej i też mieliście okazję tutaj u nas na kanale jak gdyby już poznać Artura. Można powiedzieć, że Artur jest swego rodzaju takim przyjacielem mentalnym Edwarda, z tego względu, że również posiada wiatrak i również z niego korzysta, aczkolwiek podchodzi do tego wiatraka trochę inaczej. W związku z tym, no co, ja myślę, że tutaj... Cześć Arturze. Cześć, witam. To jest tak, piąteczka, zaczynamy od przywitania się. Tak, spotykamy się tutaj w innych trochę okolicznościach. Jesteśmy na takim domku pływającym. Jest bardzo fajnie wypoczywamy. Szkoda, że nie mamy tutaj Edwarda, bo też by się fajnie pewnie poczuł w tym klimacie, woda, rybki, bo on bardzo lubi jeziora. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego, jak to się mówi. Tak? Artur, mam pytanie, bo pewnie niektórzy widzowie zastanawiają się, jaka to tam ta Twoja historia, no bo wspomniałeś gdzieś tam wcześniej odnośnie tego, że z wiatrakami masz do czynienia no nie od wczoraj, jakieś 15 lat. Jaki jest Twój cel? Czy tutaj, może trochę jak gdyby będę Cię naprowadzał, ale czy ta kwestia związana z życiem bez płacenia rachunków Twoim zdaniem jest możliwa? Jak najbardziej jest możliwa i żeby tak powiedzieć w 3 zdaniach, to jest mój cel generalnie. Życie bez rachunków. Chcę być niezależny energetycznie, jakby to powiedzieć. Wiadomo, że koszt instalacji będzie się zwracał, czy całego systemu zwracał się latami, ale to z pewnej perspektywy może jest to nieistotne, bo to tak jak kupić drogi samochód. Mam odłożone pieniążki, kupiłem go, wsiadłem i nim jeżdżę. I tak samo jest z tą instalacją. Ja już ją zbudowałem i cieszę się. Cieszę się na dzień dzisiejszy, że jestem niezależny energetycznie. W mniejszy czy większy sposób. I czy będą falowały ceny energii na rynku, ja już się tak bardzo tym nie stresuję w ten sposób. Wielkość Twojego domu? Wielkość mojego domu jest standardowa, ani nie za duży, nie za mały, gdzieś w okolicach 140 metrów użytkowych, takich kuboturowych. To jest 90% budynków na rynku. Dobrze, pytanie jest teraz takie. Jaka moc jest Tobie potrzebna? Ile zużywa prądu Twoje ogrzewanie? Żeby widzowie też poczuli tutaj wagę tej całej rozmowy. No moje ogrzewanie jest zbudowane z wykorzystaniem energii, zarówno energii z powietrza i energii z ziemi. Także w moim rozwiązaniu wyciągłem maksymalnie, może nie maksymalnie, ale w wysokim stopniu współczynnik COP do góry. Przez to osiągnąłem bardzo fajny rezultat w kwestii zużycia energii do samego ogrzewania. No, ile? Nie, to jest w granicach od 400 do 1000 W na ogrzewanie całego. Czyli tak, stojąc tutaj po drugiej stronie kamery, mając Ciebie przed kamerą,
Potwierdzam to, widziałem i faktycznie tak jest. I mało z tym jeszcze widziałem, jak gdyby u Ciebie 2 rozwiązania. Czyli to nie jest tak, że Ty to zrobiłeś raz i na tym się skończyło, tylko Ty dokładnie taką samą wręcz instalację powieliłeś w swoim, jak gdyby gdzieś tam, drugim domu, tak? I jak gdyby można powiedzieć, że 2 domy masz zasilane, przy czym jeden, popraw mnie w razie czego, na jednym widziałem było zużycie na poziomie około 750, a w tym drugim przypadku widziałem około, powiedzmy, tam było 450 w tej granicy. Tak, zgadza się. Bo po prostu widziałeś dom o wiele większy, z 2 mieszkaniami, powiedzmy. Kubatura grzania powierzchni tam była o wiele większa. 180 metrów. 180 metrów. Zastosowana większa też pompa, czy większy... Tak, większa baza jak gdyby do budowania tego tak, Twojego rozwiązania. Żeby mieć taki zapas też energetyczny. No i zużycie oczywiście jest tam stosunkowo wyższe, ale to się ma nijak do cen innych paliw na rynku przy dzisiejszych cenach. No to są śmieszne kwoty wychodzą z tego. Aha. A jeżeli jeszcze mój system jest zasilany darmową energią, no to ja się tym w ogóle nie przejmuję. Czyli tak, nie dosyć, że mamy panele fotowoltaiczne, masz 2 instalacje jakiej mocy? Jedno mam 5,5 kWp, a drugą mam 11 kWp. I ani jedna, ani druga nie jest podłączona do sieci? Ani jedna, ani druga. Nie chcę mieć na dzień dzisiejszy nic wspólnego z odbiorcami. Sam sobie potrafisz odebrać energię. Tak, to jest moja energia i ja będę robił, co z nią będę chciał. Jeżeli będę chciał ją utylizować w sieci energetycznej i ktoś będzie decydował, czy w momencie mojej największej produkcji latem, czy mi ją włączyć, czy wyłączyć pod pretekstem zawyżania napięcia w sieci i propagowania jakiejś teorii, że sieć jest nieprzygotowana, to już nie jest mój problem. Okej, dobrze, wiatrak. A wiatrak? Wiatrak jakiej mocy masz? Wiatrak mam mocy 5,5 kW i powiem tak, nie ma na rynku wiatraków, do których można byłoby się odnieść. Jedynym wiatrakiem, do którego można się odnieść, to jest wiatrak Edwarda oczywiście. Bo mamy te same śmigła, okay. Mamy podobne generatory. Lokalizacja jest też zbliżona, chociaż on tam nad jeziorkiem sobie fajnie mieszka, rekreacyjnie. Mój stoi tak w okolicach 80 metrów od budynku. Także ma doskonałe warunki i powiem tak, że wiatrak przejmuje zimą całą pracę. Ale autentycznie to jest tak, że naprawdę ten wiatrak ratuje w ogóle całą tą sytuację? Ratuje, jakby to powiedzieć, tyłek, ze względu, że po prostu jest pochmurno, pada śnieg, wasze instalacje są zasypane, jest zimno, ciemno, ale za to dobrze wieje i to wieje 24 godziny na dobę, nie tylko 2-3 godziny w dzień. Aha. Także tu jest ta przewaga. Okej. Czy jeśli byśmy mieli porozmawiać z naszymi widzami, z tego względu, że tak, po pierwsze, ja bym Cię poprosił jeszcze o 2-3 słowa odnośnie tego, jaką szkołę kończyłeś? Ja jestem po Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Skończyłem Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu. No i generalnie jestem górnikiem z wykształcenia. Okej. Czy i z pasji trochę też? Z pasji może też, bo to jest jednak paliwo, energia. To jest taki przemysł, jakby to powiedzieć, strategiczny. Okej. Jestem fachowcem w tej dziedzinie również, ale oczywiście to, co mi się zapytałeś na początku, dlaczego to zrobiłem, po co mi to potrzebne, czy ja tylko nie chcę płacić. Ja jeszcze osiągnąłem, jakby to powiedzieć, bezobsługowość. Zbudowałem coś, co nie kosztuje w sensie paliwa i z guzika, czy zdalnie dzisiaj przez możliwości technologiczne zarządzam ciepłem w moim domu. I to było kluczowe też
Bo dzisiaj żyje się bardzo szybko. Dzisiaj nie mamy czasu na to, żeby palić w piecach. Ponadto też twój charakter pracy jest trochę też taki, że czasami ciebie po prostu nawet w tym domu nie ma po 2-3 tygodnie, miesiąc, nawet się zdarzyło po kilka miesięcy cię Tak nie jest, było. tak jest. I w pewnym sensie trzeba przejść na jakiś kompromis, no bo nie można mieć wszystkiego i nie da się mieć wszystkiego, tak? I nie jesteśmy też jaskiniowcami, bo to też jest fajny temat do podjęcia dyskusji, bo dzisiaj mamy generalnie sieć Wi-Fi podłączoną do toalety, możemy zdalnie operować klapą, a w dziedzinie grzania jesteśmy 200 lat do tyłu. Tutaj nie ma rozwoju, to jest grzałka, ciepło z drutu oporowego. Także tutaj Dużo do zrobienia jest. jest dużo do zrobienia. Pytanie moje jest takie, dobrze, teraz tak, bo tutaj tak, po pierwsze, mamy kamerę termowizyjną, czyli poza jak gdyby kwestią twojego wykształcenia, też wiem, że po prostu przez cały czas non-stop też inwestujesz w siebie, między innymi też jak gdyby jesteś w stanie tutaj jak gdyby zrobić taki operat swego rodzaju, jeżeli chodzi o kwestię energii w domu, Tak, czyli... bo jeszcze jak tutaj wspomniałeś w wcześniejszych odcinkach, zajmuję się profesjonalnie ociepleniami. No i do tej pracy jest niezbędna jednak kamera termowizyjna, która jak gdyby ocenić stan energetyczny budynków gołym okiem. Gdzie trzeba uszczelnić, docieplić, czy ta zastosowana technologia jest skuteczna. No i do tego nam służy kamera. Tak? Okej, teraz pytanie jest takie, czy to temat tego ogrzewania, to od czego zacząć? Od izolacji? No, izolacja jest kluczowa. Bez izolacji nie ma ogrzewania. Możemy najlepsze technologicznie urządzenie sobie zainstalować i możemy tylko siedzieć, jakby powiedzieć, przy piecu. Przy piecu będzie ciepło. Tak? Czyli takie ognisko na dworzu, tak? Ognisko na dworzu. Tam, gdzie się pali, tam jest ciepło, ale odejdziesz albo już w plecy zimno, tak? Także możemy powiedzieć naszym widzom, że bez izolacji nie ma dobrego, ciepłego domu i taniej instalacji w sensie płacenia czy nie płacenia rachunku. Okej, dobrze. To co? To w takim razie korzystając z okazji... Tak, ja tutaj sobie na szybkości szybko skalibrujemy sobie kamerkę, tak, żeby tutaj ustawić... Jak się ją kalibruje? Tutaj stawiamy taki ekran, tak? Ekran to może gdzieś go postawić czy coś, tak? I sobie zmierzymy na szybkości temperaturę odbitą. Tutaj widzimy sobie, ja tutaj wezmę tak? funkcję. Okej, dobrze. Tutaj sobie wykalibruję. No i widzę, że wszystko się zgadza. Tak. I możemy sobie tutaj teraz... No dobrze, no to Także tutaj jesteśmy, ale może powiedz widzom, gdzie jesteśmy i co tutaj badamy. Bo no słuchaj, no właśnie, to jest tak, że my jesteśmy, tak, rzut okiem, proszę bardzo, Bydgoszcz przed operą, jesteśmy na wodzie, domy na wodzie, tak? 2-3 słowa, La Mare, producent domów na wodzie, tak, tu jesteśmy. Tak. I jesteśmy, ja tu jestem jako niezależny tutaj. Niezależny kolega. Niezależny kolega, nie mamy tutaj ani tutaj coś promować, czy tam pokazujemy, jak to jest na Twoim kanale, jak jest. No tak. Tak. Mówimy jak jest, Tak, no i tutaj widzimy już też mostki termiczne. To znaczy moment, żebym widział. Aha, dobrze. Okej, dobrze. Widać, że to są takie coś w rodzaju okien, takie odbicie jak gdyby dla kogoś tu. Tak. A tu z lewej strony jest okno, tak? Weź może zjedź na okno, żeby było widać, widzowie, żeby widzieli. Okej, dobrze, czyli tak, widać, że to okno jest zimne, czyli jak gdyby to jest najsłabszy punkt tutaj na tej ścianie, tak? Tak. To znaczy, czy to jest najsłabszy punkt? No to jest punkt technologicznie zastosowany. Pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć w sensie takim, że zastosowana technologia jest dobra. I na poziomie tej konstrukcji nie możemy powiedzieć, że to okno jest wadliwe, tylko po prostu większość okien tak ma. Okej, czyli to jest norma. To jest norma. Tak, czyli to nie jest zaobserwowana jakoś anomalia, nieprawidłowości. Tak, mimo to, że widzimy tutaj, jakby to powiedzieć, jak ten domek jest zbudowany pod ścianami,
szkielet. Znaczy tak, my szczerze mówiąc nie wiemy, jak on jest zbudowany, z tego względu, że to jest też, poczekaj, bo to jest też swego rodzaju takie know-how producenta. Ja tu on wie, jak to zrobił, jak to zbudował. My szczerze mówiąc, jak gdyby też nie konsultowaliśmy tego z nim, że tu zbadamy, sprawdzimy, a później zdamy jemu raport i wam powiemy, co mamy wam powiedzieć, a co nie mamy, to wtedy tego wam nie powiemy. No właśnie nie, tu chodziło o to, żeby po prostu sobie tutaj pobawić się też trochę i przy okazji podzielić się z wami wiedzą. Pokazujemy jak jest, tak? Tutaj mamy podłogę. Jest ogrzewanie. Jest ogrzewanie podłogowe. Tak. Na co zwracasz uwagę, jak robisz taki audyt u kogoś, tak? Po to, żeby... Generalnie szukam mostków termicznych, gdzie są takie punkty, gdzie mogą powstać zawilgocenia. Na przykład, to pierwsze co, wchodzisz do pomieszczenia, tak? I trzeba ustalić, na co zwrócić uwagę, to bierzesz kamerę i gdzie z nią lecisz, w cudzysłowie. W cudzysłowie robi się pomiary od zewnątrz i wewnątrz budynków. Bardzo ważna sprawa jest, nie będziemy tutaj na kanale mówić instrukcji, jak się takie pomiary wykonuje. Ważne jest to, jeżeli będziecie zamawiać takie pomiary, czy ten gość, który do Was przyjechał, czy on w ogóle skalibrował tą kamerę, tak? Bo emisyjność materiałów jest różna. Musimy się dopasować, tak jak ja tutaj skalibrowałem kamerę do pomiarów wewnętrznych. No i musi być też zachowana prostopadłość. Aha, czyli pomiar nie mogą odbijać się pod kątem. Aha, czyli pomiar musi być dosłownie tak, że na wprost ścianę, tak? Mamy ścianę i tu robimy pomiar. Tak jest. I też trzeba powiedzieć naszym widzom. Moment, odsłonimy może tak, żeby tak trochę wiesz co, a strzel w okno. Teraz strzelam w okno i tutaj właśnie się odbijamy w szybie, czyli to jest emisyjność szkła i fali odbitej. Dlaczego nas widać? Bo po prostu lustro. Przez fale, cieplne jesteśmy widoczni w szybie. Jako punkty cieplne. Dobrze, a jak oceniasz w ogóle stolarkę okienną? 15-16 stopni, a ściana ma przykładowo 25. To tak w miarę w normie, czy jak to jest? To jest dobrze zrobione. Tutaj nie ma takich punktów, na przykład jakichś newralgicznych, że ta stolarka jest źle zamontowana w jakimś narożniku, gdzieś tam przemarza, przewiewa i są jakieś dziury, czy ktoś tam nie uzupełni izolacji. Tu jest to zrobione tak, że nie ma się do czego przyczepić. Bo to wtedy takie pajączki słyszałem, że się pojawiają, tak? Na tych kamerach, że one się tak pajączki w miarę użytkowania tego budynku gdzieś tam będzie pojawiało się zawilgocenie i tak dalej, ale widzimy, że sposób wykonania tego budynku pozwolił na uzyskanie takich dobrych parametrów, które odpowiadają tej technologii, bo ja generalnie nie wiem, co tam jest, jaka tu jest, czy to jest w środku pianka, czy tu producent zastosował wełnę mineralną. Ja tego nie wiem, ja tutaj jestem pierwszy raz, po prostu tutaj sobie przy okazji, że jestem w pracy, spotkamy się z Tobą, no to fajnie by było tak pokazać widzom. Podzielić się trochę. Jak to wygląda od strony takiej cieplnej, no bo my generalnie zajmujemy się utrzymaniem. Naszą pasją jest to życie bez prądu i ciepło, tak? No ale nie możemy pozwolić, żeby to ciepło nam uciekało, tak? Okej. Gdzie jeszcze z reguły wchodzisz, zachodzisz, jak gdyby zaglądasz? Bo to lecisz po wszystkich pomieszczeniach? Najważniejszym elementem budynku, gdzie największe straty są, to jest dach. Ciepło leci do góry. Dach stanowi największą powierzchnię, gdzie to ciepło nam ucieka. Czy jak babcia mówiła, czapka musi być dobra, porządna czapka. Buty? Buty też ważne? Buty jak najbardziej, bo mimo, że będziesz miał ciepło w domu, to będzie Ci zimno w nogi, jak będziesz sobie latał bez kapci ciepłych, tak? Jak babcia Ci nie założy ciepłych kapci, to będziesz miał zimno w domu. No już pomijając fakt zastosowania technologii, czy to będzie ogrzewanie podłogowe, czy jakieś inne. No chcemy mieć ciepło, a skąd się to ciepło bierze, nie wszyscy muszą o tym wiedzieć, bo po to są fachowcy na rynku, zleca się zlecenie, ma być ciepło, tak? Ja płacę, ja wymagam, ma być ciepło. No i tutaj jesteśmy przy okazji zimy
i mamy możliwość właśnie sprawdzenia, czy ten domek nadaje się do życia zimą. A właśnie, ciekawy poruszyłeś temat, bo nie, jak gdyby faktycznie mówimy, gadamy, a jesteśmy na wodzie i bo stwierdziłeś, że obserwując ściany, które mają tam naście centymetrów, tak, pewnie byśmy mogli tutaj to ocenić, tak? Tak, jakieś naście centymetrów, to na tą poprawność wykonania instalacji trzeba szczególnie zwrócić uwagę, bo to nie jest zbyt dużo tutaj. Tak, to tutaj mamy małą powierzchnię, i to jest dom, tak znaczy łódka czy domek. Ja słyszałem, że to jest jako łódź motorowa. Łódź motorowa. No bo to, że to się nazywa, nazywają to potocznie houseboat, dom na wodzie. Natomiast to jest jak gdyby tutaj zarejestrowane i jako zaszeregowanie pod kątem łodzi motorowej. No tak, ale system ogrzewania łączy się z naszą pasją, czyli życie bez prądu. Jeżeli sobie tą łódką czy łodzią motorową gdzieś popłyniemy, no to już w tym momencie jesteśmy skazani na 100% off-grid. Tak, czyli już nie mamy sieci, mamy wodę w koło, wodę jako energię, z wody energię, ze słońca i z wiatru. Czyli kilka źródeł jest. Kilka źródeł jest i jakoś trzeba to połapać. No tak. Ale wszystkiego nie będziemy tłumaczyć. Bo zapraszamy na inne odcinki, wiesz, to jak dokładnie. Wszystko opowiemy w jednym odcinku, to po co nas oglądać dalej? Myślę, że jeszcze parę odcinków fajnych z Edwardem zrobimy i będziemy pokazywać jego rozwiązania kontra moje rozwiązania. Spotkanie się jakby człowiek z dużoletnim doświadczeniem. Ja jestem dużo młodszym, bym mógł być synem pana Edwarda, ale młodzież kontra seniorzy ocenicie sami. Super. Powiedz mi, jeśli mówimy o ocenie tutaj tego budynku, to robisz też również pomiar z zewnątrz, tak? Tak, pomiar z zewnątrz, tylko tutaj w tej sytuacji może bym odstąpił od pokazywania wam tego, bo tak jak wspomniałem wcześniej, prostopadłość wykonania pomiaru, emisyjność, tutaj są pokryte blachą te budynki, częściowo są zaśnieżone i żeby prawidłowo na przykład wykonać pomiar dachu, no to by trzeba było wyjechać na jakimś wysięgniku i prostopadle strzelić do kąta nachylenia dachu. Czyli to tam baju będzie w raju, ktoś przychodzi, strzelił z podwórka w stronę dachu, tak, to jak dach nie jest pionowy, a jak byłby pionowy, to byłby ścianą, a nie dachem. Tak, to można wziąć gumę i tak zwaną wąskie drzwi mu kazać. Czyli to nie będzie, to wtedy to się nie sprawdzi. Natomiast nie ma najmniejszego problemu, żeby użyć kamery od środka i ten dach po prostu, a właśnie, zerknijmy, rzućmy okiem na dach. Tak, tutaj nie ma się kompletnie do czego przyczepić, tutaj dach jest bardzo w porządku. Tak? Aha, bo tak ja widzę, wiesz, my tam dach jest najważniejszy tutaj, tak. Tutaj jest emisyjność drewna i tutaj... Bo nieistotne są te kolory, te kolory, tylko najważniejsza jest różnica temperatur. Bo co z tego, że mi pokazuje niebieskie, jak mam cały czas najniższą temperaturę 26 stopni. To w żaden sposób to tutaj nic nie przemarza, tak? Interpretacja pomiaru jest bardzo ważna. Bo zwykły człowiek patrzy, o panie, niebiesko to jest zimno. Nie, wcale nie jest zimno, tylko jest pokazana różnica temperatur. Aha. Niebieski to kolor. Tak, a istotna jest, jaka jest różnica tych temperatur. A właśnie, a pokaż właśnie, na tym rzucie, jaka była tutaj ta różnica tych temperatur? No, tutaj sobie ocenić 23, 20. Aha, bo to 23 to jest niebieski, a tak. 28 to jest ten... czerwony maksymalny. To faktycznie, okej, dobrze, to ja już, bo ja tak na początku mówię, dobra, niebieski, kurtkę też masz niebieską, co to znaczy? To niewiele to znaczy, że tylko tyle, że to jest niebieskie. O. Tak jest. Aha. No, także, zastosowana technologia, tutaj nie pokazuje żadnych błędów wykonania tego budynku względem przenikalności jakichś
popełnionych błędów. Bo właściwie to jest tak, że z tą kamerą wczoraj poświęciłeś sobie chwilę, żeby na spokojnie, już nie targając wszystkich dookoła, ani żony, ani dziecka, w ogóle, że spokojnie sobie poprzechodziłeś wszystkie pomieszczenia tutaj i dlatego ty tak sobie lekko mówisz, machając Tak, trochę w lewo, trochę w prawo, tak, bo ty już przetestowałeś. No, to sobie tutaj sprawdziliśmy. I może sporządzimy z tego jakiś raport, żeby to była jakaś może pamiątka po mojej wizycie, no ale to wszystko zależy od ciebie, czy będziesz chciał. Czy... Ja myślę, wiesz co, ja myślę, że tutaj bardzo ci dziękuję, bo to jest tak, że trochę mi zaskoczyłeś tutaj, bo jak gdyby swoją osobą, może niekoniecznie, bo wiedziałem, że będziesz, że przyjedziesz, ale zaskoczyłeś mnie tym, że zabrałeś jeszcze przy okazji sprzęt i dodatkowo, że chciałeś i powiedziałeś po prostu, że gdzieś tam podzielisz się z widzem. A właśnie, teraz rzut właśnie, okiem, teraz z tymi no różnicami. teraz może taką jeszcze powiedzmy, może istotną część dla pomiarów. Dlaczego tutaj gdzie się spotykają podłoga Tak? ze ścianą, czy może pokażmy tutaj jakiś narożnik. Tak? Dobrze. Tu się światło... Poczekaj moment, tutaj chyba gdzieś tutaj, o mamy, ciach, dobrze. O, i zawsze w narożnikach zawsze pokazuje nam zimniejsze tutaj tak jakby pole, Tak. ale po prostu zbiegają się w narożniku dwie strefy. I ten punkt taki, ten cieplny, Tak. zawsze się zbiega i tak przeważnie, zawsze tak jest, że w narożnikach, mimo że one nie są zimne, ale będzie pokazywać nam na kamerze, że coś tutaj jakby jest nie tak, ale to jest wszystko w porządku. Dobrze. Dlatego przestrzegam też tu widzów, żeby się nie stresowali i że jeżeli będą wykonywali pomiary i w narożnikach będzie pokazywało, bo jest skupienie, Taki słupek, skupienie punktów cieplnych. Także no nie chcę tutaj robić szczegóły wykładów takie, z termowizji. Aha. Dobrze, teraz ja pozwolę sobie jeszcze przyłączyć się tutaj do Ciebie i jeśli ktoś z Was chciałby zbudować budynek idealny pod względem tutaj przenikania, utrzymywania tego ciepła, to zapraszam w takim razie do tego, żeby zamieszkać w kuli. Bez kantów. I to jest idealne. To są idealne warunki do tego, żeby utrzymać wewnątrz... Nie będzie skupienia. Ale zgodzisz się ze mną? Bo autentycznie, słuchajcie, ja łącznie z tym nawet, że dostałem propozycję tutaj od jednego z doktorów, mówi, ja bym Ci udostępnię projekt jednego ze studentów. To była praca, teraz nie pamiętam, czy inżynierska, czy magisterska, na temat tego właśnie, że został zaprojektowany dom dosłownie kula, okrągły, gdzie część została kuli umieszczona pod ziemią, czyli ta czapa u góry jest okrągła, ale oczywiście w dół również i ten dół również był zagospodarowany jako piwnica, także to wszystko było tam przemyślane. W końcu finalnie nie otrzymałem tego projektu, ale pamiętam, że chwilę naprawdę dłuższą na ten temat rozmawialiśmy i taki totalnie zupełnie może dla nas wydawać się to frikowe rozwiązanie, żeby dom był okrągły, natomiast natura bardzo często gdzieś tam spycha nas w stronę tych takich właśnie kształtów. Trzeba popatrzeć. Tutaj, no jak ja tutaj nawet dotykam, no precyzja wykonania tego, no to jest na bardzo wysokim poziomie. To jest tak każda listeweczka przycięta. Ty tak gadasz, jakby ci zapłacili za to, wiesz? Nie, Jeszcze chwilę coś powiedz, to nam wyłączą. Dalej już nie będą chcieli oglądać, bo pomyślą, że tutaj wiesz. Sam sposób było... Zobacz, no tutaj jest, no pokaż to nie jest żadne wychwalanie. Jakość, czy docięcie tutaj ramy, no tu jest... Wiesz, ta futryna, bo ja jestem trochę budowlany, no to gołym okiem, mimo że ta futryna była przycięta, ale jak ona jest przycięta? No, że to ona gołym okiem Jest ładnie spasowane, tam po prostu estetyka na bardzo wysokim poziomie. Tak. Zarówno w łazience, na drzwi i tak dalej. Okej, rzut okiem? No dobra, no pewnie, to już tam możesz zrobić. stryknij światło, tam, a co tam, no co? I sobie widzowie zobaczą. No sposób położenia nawet głupiego silikonu, no jest bardzo... Głupiego silikonu, no tak. Wiesz co, ja ci powiem, to się tak mówi, ale wiesz, to jest głupi silikon, dopóki ci nie cieknie, bo jak już zaczyna gdzieś tam ta woda lecieć spod prysznica, to wtedy ten silikon przestaje być głupi i to naprawdę ma ogromne znaczenie. Wiesz co, moment, zrobimy zbliżenie. Znaczy, śmieję się trochę, tak?
Natomiast wiesz co, ja uważam bardzo podobnie jak ty, że tą pracę ocenia się dosłownie po tym, jak to wszystko jest wykończone i Przecież broń Boże, nikt nie każe wam tego kupować, sobie przyjedźcie, pomieszkajcie chwilkę i sami sobie to możecie ocenić, dotknąć, pomacać, pomieszkać, pobujać się na wodzie. Nie, no dobrze, super. No, fajnie. No. Jestem bardzo tutaj podobnego zdania jak ty, także jak najbardziej uważam, że praca tutaj jest świetnie wykonana. Bardzo Ci dziękuję, że przyjechałeś. Ja też Ci bardzo dziękuję, że wpadłeś do nas. Mieliśmy okazję znowu się spotkać, wymienić doświadczenia, poznać nowych ludzi. No i klimat, woda. Okej. Zima, odpoczynek. Kolejny dodatkowy element gdzieś tam się pojawił właśnie choćby nawet w kwestii tutaj tego pomiaru i mogliśmy się podzielić z naszymi widzami tym, na co zwrócić uwagę, tak? Czyli, że temat ogrzewania, jeśli ktoś z Was docenia to, że Artur u siebie... Może nie powiedzieliśmy najważniejszego, bo każdy może się mądrować, a ja mam pellet, ja mam gaz, ja mam to, tamto. No dobra, ale Ty masz jedno mieszkanie, jak ja mam 2, 3, 5, 10, 100. To jaka to jest kwota? Tak. No tak, no zgadzam. Znaczy to jest na pewno argument z tego względu, że to już powiem za Ciebie, ale Ty mi opowiadałeś i powiedziałeś mi tak, jak ja mam ogrzewać, powiedzmy, dom, w którym ani nikt nie mieszka, ani nikogo nie ma, on stoi pusty, nie, no po prostu, no tak jest i tyle, tak, to po co mam płacić? Po co mam w ogóle cokolwiek płacić za to ogrzewanie, a jeżeli już mam płacić, to chciałbym po pierwsze mieć coś zdalnie, żeby nie musieć tam jeździć, żeby była tam w środku stała temperatura, którą mogę kontrolować, widzę z daleka, nawet jak mnie nie ma w Polsce. Wiesz, że jesteśmy tutaj. Okej, to jest kolejna rzecz, jest taka bezobsługowa, no i dodatkowo, żeby to kosztowało najmniej ile się da i to co mówimy, najlepiej w ogóle bez żadnych płacenia rachunków, a jeżeli już trzeba zapłacić, to żeby to było maksymalnie jak najmniej. Także pozdrawiamy Was stąd, tutaj z fajnej wody, z fajnego miejsca i myślę, że jeszcze się spotkamy gdzieś tutaj na kanale Dobry Projekt. Trzymajcie się w takim razie, do miłego i widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć!